No i witam się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dzisiaj terenowo jedziemy z młodymi na trening i chciałbym sobie umylić ten czas, nagrywając dla Was jakiś krótki materiał. Opowiemy, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Jesteśmy już po pierwszym locie konkursowym i muszę powiedzieć, że wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Ale jedziemy od początku. Gołąbki nasze miały do tej pory 3 próbne kabiny, ponadto jedną kabinkę konkursową. Wygląda to mianowicie tak. Z pierwszej kabiny próbnej, była to z odległości bodajże 70 km do nas, skinęły jedynie 2 gołąbki. Z drugiej próbnej kabiny była to odległość bodajże 80 paru kilometrów. Nie zginął żaden gołąbek, zresztą przyleciały na bardzo fajnym tempie. Siadają zresztą za każdym razem całą grupą. Już nie wrzucałem tych nalotów. Generalnie naprawdę fajnie. Praktycznie rzecz biorąc, około 70 sztuk to cały czas siadało na klapę i naprawdę myślę, że jest nieźle. Kolejna próbna kabina to odległość również 80 kilka kilometrów. Tam zgubiliśmy jednego gołąbka, czyli jak łatwo policzyć, na 3 próbach, na 3 próbnych kabinach, przepraszam, zgubiliśmy jedynie 3 gołąbki, co wychodzi średnia 1 gołąbek na lot. Uważam, że jest to bardzo, ale to bardzo fajny wynik. Widać, że zdrowie jest, co ciekawe. O ile powiedzmy w pierwszy dzień wypuszczenia brakowało ich więcej, to te gołąbki gdzieś tam dochodziły na drugi, trzeci dzień, co właśnie pokazuje, że ta zdrowotność tych gołębi jest na odpowiednim poziomie. Następnie przyszedł czas na tak zwany sprawdzian, czyli lot konkursowy. Pierwszy lot konkursowy dla mnie z odległości bodajże 143 km. Gołąbki wypuszczone, myślę, w optymalnych warunkach. No, troszeczkę się rozbiły, wiadomo, tam już dużo jest dodatkowych gołębi, które wcześniej nie uczestniczyły z różnych tam powodów. Niektórzy po prostu uważają, że próbne kabiny są zbędne. Ja uważam, że nic bardziej błędnego. Następni po prostu gdzieś tam z jakichś przyczyn nie zdążyli dobrze wytrenować gołąbków na tyle, żeby mogły uczestniczyć w próbnych kabinach. No i kolejna grupa hodowców, którym gołąbki przychorowały. No to są rzeczy, na które wpływu nie mamy i z dwojga złego lepiej, że taki hodowca myśli i o swoich gołąbkach, i o obcych, nie wkłada tego na te próbne kabiny, żeby nie zapaskudzić konkurencji czy tam innym kolegom ptaków. Jest to jak najbardziej ale to bardzo pochwalam. Taki stan rzeczy, ale do brzegu. No było widać, że faktycznie jakieś tam problemy z tymi gołąbkami są przy samym koszowaniu, ponieważ no bardzo dużo hodowców mimo wszystko nie uczestniczyło w pierwszym locie. Dzwoniłem nawet po hodowcach, co się dzieje. No to choroba młodych zbierała żniwo. Nam odpukać, myślę, że
myślę, że udało się w tym roku uniknąć tej choroby, bądź była ona bardzo znikoma i szybko zadziałana, jak już wcześniej mówiłem na wcześniejszym materiale. No i to wszystko jakoś tak sprawiło, że bez strat fajnie uczestniczyły w pierwszym locie, czyli wracając do brzegu, na pierwszy lot szło bodajże 2795 sztuk, czy coś koło tego. Nie było jakiegoś super nalotu, zresztą myślę, że nie mogło być, ponieważ jak już wcześniej mówiłem, my nie lecimy na wynik, to też gołąbki są karmione dobrze, żeby miały te przysłowiowe paliwo na powrót do domu, nie są głodzone, nie jeździmy z nimi jakoś tam przesadnie, co nie znaczy, że wcale nie jeździmy, czego właśnie jesteście świadkiem. Jedziemy sobie raz zrobić taką 50 w środku tygodnia, sprawdzenie formy, jak to tam wygląda i tyle. Usiadły 2 gołąbki z lotu konkursowego, malutka, powiedzmy minutowa przerwa, usiadł jeszcze jeden. No to jak już wcześniej mówiłem, no nie było to co na próbnej kabinie. Później bodajże usiadł jeden i po jakich 10-11 minutach naprawdę wielki nalot, bodajże 30 ileś gołębi w minutę. Wyglądało to bardzo fajnie, lecz dla kogoś, który postanowiłby, że chciałby wynik robić, no to troszeczkę mimo wszystko spóźniony. Znaczy spóźniony w sensie, że nie było tej szpicy, takiej stricte typowej szpicy, czyli tam pierwszej dziesiątki, a ta szpica, ten nalot przyszedł gdzieś na około od 190 któregoś miejsca, ale no tam już jak zaczęły siadać, to jak to mawiają, ogień na murach. Zresztą wrzucę wam tu gdzieś ten kawałek tej szpicy, bo nie ma sensu pojedynczego gołębia wrzucać, jak przelatywał, mówię jak jest. I do tego stopnia rzuciły się na klapę, że nawet nie wszystkie się odbiły. Jak później zweryfikowaliśmy, 5 gołąbków było nieodbitych. Niestety za dużo dziur uważam w locie, bo są aż 3 dziury i to jest troszkę błędem, bo jednak one w tym amoku po plecach wskakują całą hordą, a mając jeden tylko wlot, to wiedzą, że i tak muszą zaczekać, bo się tam kotłuje na tym wlocie i wtedy wszystkie mi się fajnie podbijały. Nasz błąd, ale jak już mówiłem, no to nie ma jakoś tak jakieś napinki. Generalnie bardzo fajna procentowość, ponieważ sadziliśmy 83 gołębie, bodajże 63 były w konkursie. No dodać jeszcze, oczywiście dla mnie, to jest informacja dla mnie, bo ponieważ czego nie ma na liście, nie ma tego fizycznie, plus te 5 nieodbitych, procentowość byłaby na bardzo fajnym poziomie, lecz jak już mówiłem pewnie 2- albo 3-krotnie na tym materiale, nie jest to nasz cel. Gołębie młode jest to etap naszej hodowli. Zależy nam, żeby maksymalnie zrobiły jak najwięcej lotów, to zdecydowanie, i zależy nam, żeby też jak najwięcej ich zostało, co by, że tak powiem, rocznika nie stracić. I tyle. Pojawia się też bardzo dużo obcych gołębi. Co ciekawe, nawet z naszego oddziału tutaj z Poznania
też przylatują, co jeszcze bardziej ciekawie, nie bardzo chcą odejść, a nawet jak odchodzą, wracają z powrotem. Gdzieś tam szukamy tych właścicieli, próbujemy jakoś działać, nie zawsze się to udaje, ponieważ jak wcześniej mówiłem, może nie jak wcześniej mówiłem, coś, co jest teoretycznie wymagane, mówię tutaj o znacznikach z numerem telefonu, niestety jest nieprzestrzegane przez hodowców. A druga sprawa, że pomimo zakładania tych znaczników grono hodowców nie dzwoni, kiedy im wejdzie gołąb, i to też nie jest fajne, bo to dzisiaj w dobie tego, że rozmowy, można by rzec, są w abonamencie, są za darmo, to naprawdę nic nie kosztuje, a uwierzcie mi, że wiele wspaniałych przyjaźni, takich nawet na całe życie, zawiązywało się właśnie za sprawą, że gdzieś wszedł gołąbek. Sam mam bardzo, ale to bardzo dużo znajomych, którym oddawałem gołąbka i odwrotnie, którzy oddawali mi i tak dalej. Jeśli chodzi o znaczniki, to tutaj, że tak powiem, zareklamuję mojego kolegę, zresztą, który z nami współpracuje już drugi rok z wielkim sukcesem, i oczywiście nie jest to tak, że coś o kolegi Mateusza z firmy Pepard dostałem i nagle zacząłem używać, ponieważ jak każde sprawne oko sprawdzi, to już na początkowych filmach moje gołąbki są na tych znacznikach, więc kolejność była troszeczkę inna. Najpierw kupiłem produkt, przetestowałem wszechstronnie, jest naprawdę super produktem, ponieważ różni się tym od innych tych znaczników, że ma bardzo, ale to bardzo solidne zapięcie, przy czym jest lekkie i bardzo cienkie, co pozwala praktycznie na to, że gołąbki mają nad obrączką i kompletnie nie są ściągane. Co ciekawe, nie tracą nic na jakości, ponieważ są wypalane laserowo. Później kolega Mateusz napisał do mnie w sprawie współpracy. Bez wahania się zgodziłem, ponieważ ja mogę tylko się zgodzić na rzeczy, których używam, bądź dostanę na testy, faktycznie sprawdzą się, wtedy jak najbardziej mogę o tym mówić. Bardzo często nawet za darmo o tym mówię, bo uważam, że dobry produkt tak można zareklamować, ale dosyć już tego. Wracajmy z powrotem do lotu. Jak już mówiłem, procentowość rewelacyjna, ponadto bardzo małe braki. Gdzieś tam drogą dedukcji doszliśmy, że na 83 gołąbki brakuje mi ta końcówka, 3 sztuki. Czyli reasumując, na 3 próbnych kabinach, wszystkie oczywiście z nocowaniem, czego wcześniej nie mówiłem, plus w jednym locie konkursowym zgubiliśmy 6 sztuk. Myślę, że wstydu nie ma. Wstydu nie ma. I jesteśmy bardzo optymistycznie póki co nastawieni do tego sezonu. Mam nadzieję, że nie zaliczamy jakiejś bomby. Skoro mowa o bombach, no słyszymy w całej Polsce i powiem wam tak, jest bomba i bomba, bo jeśli powiedzmy połowa czy ponad połowa hodowców, czy nawet 20%
potrafi odbić super gołębie bez małych strat, dużych strat, a ktoś z tego samego lotu traci 90% stada, czy 80%, czy nawet 50%, to myślę, że nie można to nazwać bombą oddziału, a raczej gdzieś tam trzeba szukać na pewno problemów u siebie, czyli w gołębniku, czyli w zdrowotności, czyli w sposobie karmienia itp. itd. Tak uważam, pewnie nie jeden hodowca się oburzy tutaj i w komentarzach dostanę ostre lanie, ale tak to właśnie wygląda. Przyczyn gubienia tych gołębi, no co chwilę doszukujemy się czegoś nowego i bardzo dobrze, że wnikamy. I powiem wam szczerze, że o ile to już trwa któryś rok z kolei, a w tym roku to jest prawdziwa gehenna. Jedni mówią, że radary spowodowane sytuacją na Ukrainie, drudzy mówią, że jakieś tam choróbska, trzeci mówią, że ścinki, a ja wam mówię, że wszystko razem. Wszystko razem. Nie ma jednej przyczyny ginięcia tych gołębi. Naprawdę nie ma. Te bomby wszystkie to naprawdę ja uważam, że wszystko to, o czym przed chwilą mówiłem, ma jakieś tam znaczenie. I doszukiwanie się nie ma głębszego sensu. Trzeba to wziąć na klatę. Jest jak jest, za każdym razem niestety modlić się, żeby te gołąbki, powiedzmy całe i zdrowe, dotarły do domu. Czy można wykluczyć, według mnie przynajmniej, to jest moja taka teza, czy można wykluczyć, że gołąbki są chore? Ja osobiście uważam, że jeśli gołąbki, które dostaną tą tak zwaną bombę, ale mimo wszystko w dniach kolejnych, bądź nawet czasem pierwsze powroty zaczynają się po kilku dniach, bo one są gdzieś daleko, one wiadomo muszą odpocząć, muszą dojść do siebie. Ja sam widzę, ja pomagam tutaj wszystkim gołębiom i gołąb tydzień czasu, a nie do końca jeszcze jest taki, jak powinien, i on nie odchodzi najnormalniej na świecie. A co dopiero na wolności. Fakt jest jeden, jesteśmy w tej dobrej sytuacji, w zasadzie nasze gołąbki są w tej dobrej sytuacji, że jak wiemy, teraz już jest okres po żniwach i pod warunkiem, że umią zażerować, jak to mówią, to zapewne one sobie poradzą, pojedzą w polu, co oczywiście zawsze, ale to zawsze gdzieś tam wiąże się z pewnym ryzykiem, że niestety drapieżnik może dopaść i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też, no wiadomo, fajnie, miło jest, jeśli te gołąbki wracają, a jeśli nie wracają, a wracają, mówię, w kolejnych dniach, podobnie jak to u mnie w tym roku bywało, przynajmniej do tej pory, nie wiem jak będzie dalej. Ja uważam naprawdę uważam, że ta zdrowotność wtedy jest na dużym poziomie. Ponadto gołąbki, nawet które są fez wyjechane, że tak powiem, szybko się regenerują. Widać, że przybierają na masie. Widać, że naprawdę wracają bardzo szybko do żywych, szybko zaczynają trenować, chętnie wychodzą z gołębnika
No wszystkie te czynniki sprawiają, że naprawdę te gołąbki są zdrowe i tam nie ma czego się doszukiwać. Czyli u danego hodowcy, które to wszystko występuje, to już może wykluczyć jedną przyczynę. Wtedy zostają właśnie zakłócenia typu radar po troszku no i jak mówiłem wcześniej, ścinki, wiadomo, no teraz sezon w pełni. W weekendy wiadomo, nie wypuszczamy gołąbków i też uczulam hodowców na to, bo uwierzcie mi, ci, którzy tego jeszcze nie doświadczyli, że twoje gołąbki, pomimo że były w kabinie kilka razy, a nawet kilkanaście, potrafią z oblotu zabrać się z gołąbkami, które wracają z lotu w weekend, i uwierzcie mi, że tak właśnie jest. I tak właśnie jest i nieraz fajny lotnik już nigdy nam nie wraca. I to jest taki może kolejna sprawa, o której chciałem wam tu powiedzieć, że na to też zwracamy hodowcy uwagę, bo możemy sobie, mówiąc wprost, nawywijać. I to mocno. Dbajmy o zdrowie, przeglądajmy gołębie. Dobrze jest nawet przy chwytaniu w kabinę obejrzeć takiego gołąbka, zajrzeć mu w pyszczol, zobaczyć, czy tam nie ma czegoś niepokojącego, jakichś, powiedzmy, żółtych plam, które gdzieś tam wskazują pewnie na rzęsistek, czy kropek, gdzie przy dziobie, gdzie to może być na przykład ospa, jeśli hodowca nie szczepił, bądź gdzieś tam ta szczepionka, powiedzmy, nie dotarła w sposób, jaki powinna dotrzeć. Ja zawsze powiem wam, że łapiąc gołąbki na lot czy na trening, lubię każdemu zajrzeć właśnie w pyszczek, czy nie ma tego, o czym wcześniej mówiłem, plus czy nie ma jakoś nadmiernie wydzieliny takiego śluzu, ponieważ to wszystko, jak wiemy, no zakłóca nam powrotność naszych gołębi. A przypominam, moi drodzy parafianie, że tylko w 100% zdrowy gołąbek ma realną szansę wrócić z lotu bądź treningu, i tej zasady trzymamy się, ponieważ w przeciwnym razie jest to bardzo źle. Kolejna sprawa, oczywiście sprawdzamy oczka, bo problem łzawiących oczu jest już naprawdę tak powszechnym problemem, że głowa mała. Raz będą to przeciągi, gdzieś źle skonstruowany gołębnik, a raz będzie to chorobowe, typowo chorobowe, no i niestety musimy patrzeć. To naprawdę problem jest taki, że niestety w początkowej fazie nie bardzo to wszystko widać, a gołąbki infekcje już mają. Jedno jest pewne, jeśli 2, 3, 5 gołębi to mają, uważam, że docelowo zainfekowane jest całe stado i wtedy, chcąc nie chcąc, musimy leczyć już całe stado,
pojedyncze gołąbki niestety nie ma to sensu, bo będzie wybijać kolejny. I o ile przed sezonem lotowym jak najbardziej można byłoby zaaplikować krople Decortinef Vet bądź Decortinef dla ludzi, generalnie jest to dokładnie to samo, to w sezonie lotowym przypominam tym, którzy nie wiedzą, że absolutnie nie wolno tego robić w żadnym razie, ponieważ jest to doping. Jest to coś nielegalnego, dlatego też może się hodowca zdziwić, jeśli poda owe krople, a dostanie kontrolę, no i zostaną wyniki odrzucone, mało tego, wstyd na całą Polskę. Dlatego też musimy szukać innego jakiegoś zamiennika, niezamiennika, ponieważ na pewno nie wolno nam podawać kropli, które mają w sobie kortyzol. A właśnie te krople mają. Kochani, i co dalej? Za nami pierwszy lot, mamy jeszcze 4 loty. Na pewno na drugim już mnie nie będzie, bo czas chyba troszeczkę odpocząć. Czas troszeczkę odwdzięczyć się za to wszystko, za tą moją nieobecność przez 90% roku, powiedzmy, w domu, ponieważ ciągle gołąbki, jak wszyscy wiemy, nie ma martwego sezonu tak naprawdę w gołębiarce. Wybieram się na urlop, na taki prawdziwy urlop. Powiedziałbym, że pierwszy raz w życiu udało mi się sprawić, że wylatuję do Grecji. Mam nadzieję, że gdzieś tam pożary już się uspokoiły na tyle, że będzie bezpiecznie. Lecę na Kretę. Bardzo długo oszczędzałem na ten wyjazd. To nie jest tak, że się tam specjalnie obłowiłem, bo można by rzec, że ileś lat składałem na ten urlop i chcę się trochę wychillować. No wolałbym, wiadomo, trochę później jechać, żeby ten sezon młodych, ale ja jestem w tej dobrej sytuacji, że mam zmiennika, mam partnera, swojego ojca, którego bardzo pozdrawiam, że tak powiem, on w najbliższym tygodniu będzie grał pierwsze skrzypce. Prawda jest taka, że on, jakby to powiedzieć, generalnie nie pokazuje się wcale, można by rzec, a jakby serduchem i głównym sprawcą całej tej hodowli jest właśnie on i to był jego pomysł na hodowlę, znaczy generalnie jego pomysł na jego pasja to były gołębie, a jakby to ja może troszkę go tam ponamawiałem, żeby wrócić, wezmę bilecik, żeby wrócić do tej pasji po wielu, wielu latach. I jak wiecie, moi drodzy, gdzieś tam wkręciłem się na początku, byłem tak zwanym statystą, bardziej może opiekunem. Później wciągnąłem się na tyle, że jest jak jest. Dzisiaj jesteśmy partnerami. Dzisiaj odnosimy razem jakieś tam sukcesy.
tam też ten kanał, człowiek stał się popularny, rozpoznawalny, bardzo fajnie generalnie, kompletnie mi to nie przeszkadza i chociaż pewnie nie jeden stwierdzi, że gdzieś tam mi palma odbiła od tej popularności, bo na pewno nie nazwałbym tego sławą, to uważam, że zostałem takim samym zwykłym gościem, jak byłem zawsze. Nie uważam, żebym był jakiś lepszy od kogokolwiek. Jestem zwykły chłopak. Nieraz kilku hodowców, którzy do mnie tam dzwonią, to aż im się broda trzęsie. Jak to mówię, jakby przynajmniej dzwonili się z Michaelem Jacksonem, a ja zwykły, prosty chłopak jestem. I nie sądzę, żeby się to kiedykolwiek zmieniło, bo jak to mówią, mistrzem się bywa, a człowiekiem trzeba być. I naprawdę gdzieś mi to bardzo procentuje. Nie bójcie się. Są też hodowcy, którzy tam planowali do mnie dzwonić, powiedzmy zbierają się z tym od pół roku i tak naprawdę nie wiedzą, jak zacząć. Troszkę jak na pierwszej randce. Normalnie dzwonicie, walicie. Siema, dzień dobry, cześć Grzechu. I gadacie, jak jest. Oczywiście ja nie zawsze mogę ten telefon odebrać, o czym już pewnie nie jeden się przekonał. Raczej 99% staram się odzwaniać. Jeśli chodzi o wiadomości, no to już bywa bardzo różnie, ponieważ jak spada mi niekiedy 50 wiadomości w 2 dni, to uwierzcie mi, że gdzieś one są tak pokrychane i tak pochowane, że fizycznie nie jestem w stanie na nie wszystkie odpowiedzieć, bo nawet ich nie znajduję. To samo komentarze ze słowami, o których to już mówiłem wcześniej, jakimiś wulgarnymi. Są słowa, których nawet nie można użyć w internecie i celowo je pomijam, a nie wszyscy hodowcy o tym wiedzą i pisząc komentarz, YouTube nawet tak naprawdę mi go nie pokazuje, tylko wrzucę go do takiego schowka przechowalni i nie publikuję. Tak działa YouTube, tak działa algorytm, dlatego mówię, te emocje trzymamy na wodzy. Nieraz jest to bardzo ciężkie, ale tak musi być i tyle. I tyle. Będziemy do końca walczyć. Moim marzeniem jest, żeby tych gołębi nie zginęło za wiele. Jeszcze jeden taki komunikat, taka prywata. Na szybko, wiecie, że nie lubię się na ten temat jakoś tam, no nie będę kręcił odcinka, bo jest to bzdurą, jest to zbędnie. Gdzieś tam mam przecieki, że około 5 września rusza z powrotem poczta. Rusza poczta, przesyłki będą wznowione, dlatego wszystkich tam kolegów, którzy sobie zamówili u mnie jakieś tam gołąbki, proszę pomału o kontakt. Przypominam, że w przyszłym tygodniu w ogóle nie będzie mnie raczej, natomiast w tym tygodniu jeszcze będę, gdzie można tam szczegóły dogadać. No i potem po urlopie to już wiadomo, to już będziemy tylko to robić. Jako że sprzedajemy raz w roku, jeśli ktoś by też chciał nabyć jakiś materiał, jeśli by uważał, że chciałbym mieć materiał z naszej hodowli, gorąco zapraszam do jakiegoś tam kontaktu. I na pewno tyle, mówię, nie będę nagrywał odcinka, nie będę pokazywał, bo nie na tym to polega. No, kiedyś sobie coś powiedzieliśmy, że nie
będzie to jakiś jakby moja reklama, ale gdzieś tam myślę, że krzywda się nie stanie, jak rzucę luźne taką wiadomość o sprzedaży gołębi. Moi drodzy, głowa do góry, pracujemy w pocie czoła. Kabina jest największym selekcjonerem, o tym pamiętamy. Zdrowie kabina. Nie dajmy się w tym wszystkim zwariować. I mam nadzieję, że wszystko pójdzie po waszej myśli i że tych gołąbków trochę nam zostanie, a ci, którzy naprawdę starają się na te młode coś ugrać, zrobią fantastyczny wynik. Czego wam wszystkich życzę. Gorąco pozdrawiam. Jak Bozia da, nagram jeszcze przed wyjazdem może jeden filmik. Jeśli się uda, nic nie obiecuję. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Na razie. Do zobaczenia. Cześć.